Witajcie kochani, w tym filmie pokażemy Wam przejście wzdłuż plaży z Los Cristianos do Costa Adeje. Jest to około 7 km, może troszeczkę więcej. My przyjechaliśmy tutaj autobusem, za który zapłaciliśmy 2,90 € za 2 bilety, a teraz ruszamy na bardzo długi spacer powrotny. Tutaj z portu w Los Cristianos odpływają regularnie promy pasażerskie i samochodowe, które płyną na tutaj 3 wyspy, między innymi właśnie na La Gomera, La Palma i El Hierro. Także są to bardzo popularne tutaj trasy, którymi kursują te promy. Znajdujemy się przy plaży Los Tarayales. Oczywiście nie wiem, czy dobrze to wymawiam, więc z góry przepraszam za to, ale jak sami widzicie, tutaj jest za mną napis i możecie zobaczyć tutaj wielu wędkarzy. W ogóle tutaj cały czas wzdłuż brzegu jest ich bardzo, bardzo wielu. Na poprzednich plażach, na jakich byliśmy, nie widzieliśmy aż tylu wędkarzy, co tutaj. Oczywiście w Los Cristianos również postanowiliśmy zatrzymać się w jednym z lokali, aby napić się kawki. Tak wygląda tutaj właśnie ta kawka regionalna na Teneryfie. Mega wygląda, jest świetnie podana. Do tego moje standardowo americano i woda. Całe nasze zamówienie tutaj kosztowało 7,80 €, czyli woda i 2 kawki. Więc teraz płacimy i ruszamy dalej. Według nas bardzo dużym plusem tych miejsc tutaj jest to, że wzdłuż promenady po każdej stronie, w każdej miejscowości mamy mnóstwo restauracji, kawiarni, różnych lokali, gdzie możemy zatrzymać się, napić się właśnie kawki, drinka lub coś zjeść. Także jest tutaj to bardzo dużym plusem, bo wybór jest ogromny. Wśród restauracji znajdziemy także takie miejsca jak minigolf. Jest to duża atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla starszych. Można sobie i w dzień, i wieczorkiem pograć. Jest ich kilka po drodze, tak jak będziemy szli wzdłuż brzegu. I właśnie największym dla nas osobiście plusem jest to, że ta promenada jest bardzo, bardzo długa. My lubimy chodzić, więc to jest największy plus dla nas, bo możemy zrobić naprawdę bardzo długi spacer i będzie to wiele kilometrów. Dla osób bardziej aktywnych fajną opcją jest też wypożyczenie sobie kajaków i popływanie tutaj wzdłuż klifów, więc naprawdę można tutaj spędzać czas w bardzo różny sposób. Nie tylko leżeć na plaży, ale także tak bardziej aktywnie. Kolejnym sposobem, aby poruszać się tutaj po promenadzie, jest możliwość wypożyczenia takich wózków. Kosztują one około 20 € za cały dzień, więc jeżeli ktoś nie chce spacerować, chce się szybciej przemieszczać, także warto skorzystać z czegoś takiego. Wzdłuż promenady możemy bardzo często spotkać osoby handlujące różnymi podróbkami. Są to torebki, zegarki, okulary, różnego rodzaju biżuteria i jest ich bardzo wielu. Ale oczywiście trzeba też zaznaczyć, że mają tutaj bardzo to dobrze zorganizowane, bo gdy pojawia się tylko policja gdzieś w okolicy, to oni bardzo szybko zbierają te wszystkie rzeczy, które mają porozstawiane i nagle w minutę już ich nie ma nigdzie. Dopiero jak policja odjedzie, to oni z powrotem przychodzą.
Bardzo dużą plażą tutaj w tym miejscu jest plaża de los Cristianos. To właśnie na niej można sobie wypożyczyć leżaki i cieszyć się pełnym słońcem. I jest naprawdę bardzo duża i tych miejsc jest tutaj wiele. Po promenadzie warto też poruszać się hulajnogami. Można je wypożyczyć w wielu miejscach, bardzo często są rozstawione tutaj przy promenadzie. Nie znamy ceny, bo nie korzystaliśmy z tego, ale na pewno trzeba zainstalować aplikację i wtedy można z nich korzystać. Przy promenadzie spotkamy także osoby, które mogą narysować nam karykatury naszych postaci. W różnych cenach one są. Trafimy także na osoby, które robią warkoczyki lub także na lokalnych artystów. Tutaj mamy możliwość narysowania sobie i portretu, i karykatury. Tutaj pan rysuje portrety ze zdjęć. Zobaczcie. Ale trzeba też zaznaczyć, że jest tutaj wielu bezdomnych. Bardzo często można spotkać na ławeczkach śpiących ludzi lub gdzieś w innych miejscach. Jest ich tutaj wielu. Z portu w Los Cristianos odpływają nie tylko statki pasażerskie i z samochodami, ale także wypływają stąd rejsy wycieczkowe, typu właśnie takim statkiem pirackim. Można też stąd popłynąć na delfiny. Jest tutaj wiele biur, które oferują takie wycieczki. Zobaczcie, a tu jest cena leżaków. Jeden leżak kosztuje 3 euro na tej plaży, leżak z parasolką kosztuje 6, a cały zestaw 2 leżaki i parasolka to koszt 9 euro. Jeśli chodzi o wypożyczenie właśnie leżaków i parasolek, to jest to zdecydowanie tańsze tutaj niż w Costa Adei, ponieważ w Costa Adei najtańszy zestaw taki, jaki znaleźliśmy, to był za 18 euro. My osobiście za takie duże łóżko, na którym odpoczywaliśmy, płaciliśmy 20 euro, a w weekend to samo łóżko kosztuje 30 euro, plus do tego jest jeszcze dodatkowa opłata, w zależności od tego, czy jest to w tygodniu 60 euro lub w weekend 70 euro i jest to gotówka, którą możemy wykorzystać w barze na jedzenie i na picie. Czyli taki zestaw kosztował nas 80 euro, z czego 20 to było łóżko, a reszta do wydania w barze. Możemy tutaj sobie wypożyczyć skutery, różnego rodzaju zakupić rejsy. Teraz zobaczymy, co tutaj jest. Właśnie tutaj jedna grupa wróciła z rejsu takiego pirackiego, statkiem pirackim. Jeśli ktoś nie chce płacić tutaj za leżaki, to również może się rozłożyć na swoich kocykach. Jest też taka możliwość.
Tutaj właśnie jest pani, która robi warkoczyki, panowie, którzy sprzedają kocyki, okulary. Są wszędzie dosłownie. A tu jest kolejka do tego, żeby wejść na statek. Tutaj możecie zobaczyć kolejkę aut, która czeka ustawiona, żeby wjechać na prom. Tu jest cały ten wjazd, a my przechodzimy na drugą stronę i idziemy na plażę kolejną. Musimy się dostać tutaj na promenadę, żeby sobie właśnie spacerkiem iść dalej. Na początku mamy tutaj bary, boisko do siatkówki plażowej i oczywiście promenadę. Kolejna plaża, do której dotarliśmy, to plaża Las Vistas. Plaża Las Vistas jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi, ponieważ ze względu na falochrony, które są tutaj, ta woda jest dużo bardziej spokojna, więc można fajnie tutaj spędzić czas. Charakterystycznym punktem tej plaży jest duża fontanna umieszczona na skalistej wyspie, ale nie wiemy, czy działa, zaraz zobaczymy. Znajduje się tam. Plusem tej plaży jest jasny piasek, bardzo drobniutki, co również sprzyja tutaj plażowaniu z dziećmi. Cały czas idziemy wzdłuż plaży Las Vistas, jest naprawdę bardzo duża. Dla osób niepełnosprawnych lub z wózkami są takie podesty. Można sobie tutaj właśnie przyjechać na wózku. Sami zobaczcie. Tu jest wjazd po tamtej stronie. A tutaj jest takie miejsce właśnie, żeby sobie odpoczywać. Jest to duże udogodnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Tutaj również są leżaki, a plaża jest ogromna. Ciągnie się bardzo długo w jedną stronę, jak i w drugą. Jak na razie jest to największa plaża, jaką mijamy. Oprócz osób, które sprzedają różne rzeczy, możemy spotkać także wielu artystów.
Z jednej strony plaża i wielu panów sprzedających różne rzeczy, a tutaj jedna z restauracji, gdzie piwo kosztuje 2 euro. Zestaw owoców morza grillowanych tutaj 38,80 razem z winem, ale mamy za 62 euro taki zestaw. Mieliśmy w tej restauracji zatrzymać się na obiad, ale sprawdziliśmy na Google i ma opinię 2,1, więc postanowiliśmy ją ominąć i zjemy obiad gdzie indziej. Ale zobaczcie, ile tu jest osób, które sprzedają torebki, koszulki, portfele, zegarki. Jest ich tu mnóstwo wzdłuż całej promenady. Także gdyby ktoś chciał. Mamy tutaj małe centrum handlowe, ale my chyba pójdziemy tutaj wzdłuż restauracji. Może znajdziemy jakąś ciekawą. Bardzo często możemy napotkać nie tylko osoby sprzedające, ale także lokalnych artystów. Tak jak tutaj widzicie. Sami widzicie, że są bardzo aktywni tutaj na promenadzie. Z tej perspektywy zobaczycie, jak ta plaża jest długa. Podczas spaceru postanowiliśmy zatrzymać się w restauracji La Mar i skosztować owoców morza tutaj, jakie nam przygotują. Więc teraz idziemy do stolika. Jest to restauracja przy samej promenadzie. Gdzie chcesz? Może być i tu. Zamówiliśmy zestaw owoców morza i do tego butelkę wina białego. Tak została podana. Tutaj mamy różnego rodzaju rybki, owoce morza, krewetki, do tego ziemniaczki, surówkę, oczywiście sosy do ziemniaczków. Zestaw wygląda całkiem nieźle. Zjedliśmy bardzo dobry obiad w restauracji La Mar. Naprawdę wszystkie rybki, owoce morza były bardzo dobrze ugrillowane i naprawdę bardzo dobrze smakowały. Wino też było spoko, ale musimy zwrócić Waszą uwagę na ceny, bo tutaj na tablicy pisze 45 euro za zestaw. Ok, ale jest to cena netto. I przy rachunku później jest doliczane 7% jeszcze podatku, więc za całe nasze zamówienie, ten zestaw dla 2 osób zapłaciliśmy 49 euro 17 centów. Musicie wiedzieć o tym, że ta cena, którą widzicie w menu, nie jest ceną, którą zapłacicie na koniec. Zawsze jak jesteśmy w restauracjach, tam gdzie jemy obiad, zostawiamy plus minus 10% na piwku, tak staramy się zostawiać, lub do pełnej kwoty, w zależności od tego, jak to wychodzi. Ale że tutaj czujemy się troszeczkę oszukani, ponieważ uważamy, że ceny powinny być podane takie, jakie zapłacimy na koniec. Tutaj nie zostawiliśmy na piwku. Czy to dobrze, czy źle? Wy ocencie. My uważamy, że w menu powinny być podawane ceny, jakie autentycznie płacimy. A to, czy napiwek zostaje doliczony, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Także tak to wygląda, a my idziemy dalej. Po obiedzie, tak jak wiecie, spacerujemy dalej i dotarliśmy do kolejnej plaży. Ta jest zdecydowanie mniejsza niż poprzednia, ale równie mocno klimatyczna.
Tutaj mamy parasolki takie słomiane, niezwykłe. Nazywa się ona Plaża El Camison. Oczywiście pewnie źle to wymawiam, więc proszę nie krytykujcie mnie za to. Zostawimy Wam tutaj dokładne nazwy każdej z tych plaż, jaką mijamy. Ale niestety wymawianie ich nazw czasami bywa dla mnie problematyczne, więc wybaczcie. Po mojej lewej stronie, tutaj nad oceanem, możecie zobaczyć osoby, które są właśnie na parasalingu. Mega atrakcja, ale szczerze ja się chyba nigdy na to nie odważę z moim lękiem wysokości. Chociaż jest to bardzo atrakcyjna tutaj kwestia, ale no niestety widoki muszą być stamtąd na pewno nieziemskie, ale to nie jest atrakcja dla mnie. Za nami teraz krótka przerwa na nasmarowanie się olejkiem i kremami z filtrem, ponieważ jest ciepło, świeci słońce, mimo tego, że od oceanu tutaj czuć taką bryzę, że niby jest chłodno i w ogóle, ale naprawdę trzeba uważać na to, żeby się nie spalić na słońcu, bo naprawdę później można tego bardzo żałować. Więc lepiej się zabezpieczyć i nasmarować wcześniej. Po kilkukilometrowym spacerku i przerwie na obiad docieramy powoli do Playa de las Americas. Także teraz idziemy dalej cały czas promenadą wzdłuż oceanu. Osobiście z naszej perspektywy najbardziej podoba nam się Los Cristianos. Tam jest wszystko. Jeżeli chodzi o Playa de las Americas, jest to bardzo imprezowa część. Jeżeli ktoś szuka nocnego życia, to zdecydowanie tutaj. My już mieliśmy okazję być tutaj kilka razy wieczorem, właśnie żeby posmakować tego nocnego trybu tutaj. Także naprawdę bardzo dużo dzieje się tutaj nocą, ale jeżeli ktoś chciałby odpocząć z rodziną, z dziećmi, no to właśnie bardziej Costa Adeje albo Los Cristianos. A my idziemy cały czas wzdłuż oceanu, cały czas promenadą i naprawdę jest to rewelacyjne miejsce na długi spacer. Jesteśmy teraz w punkcie El Dedo Salinas i jest tutaj wielu surferów i tam w oddali ich widać. Nie wiem, czy kamera to uchwyci.
podczas spaceru skręcamy do Starbucksu i idziemy na mrożoną kawę. Dwie kawy tutaj w Starbucksie, takie mrożone, kosztują 10,82. Zamówiliśmy sobie dwie różne, więc za chwilę Wam pokażemy, co dostaliśmy. Bardzo szybko dostaliśmy nasze kawy. Bartek ma tutaj karmelową, a ja jak zwykle czysta, czarna kawa, bez żadnych dodatków. Także chwila przerwy i idziemy dalej. Jak smakuje? Mega, jak to kawa. Wiesz, że ja jestem fanką kawy. Dla mnie życie bez kawy nie ma sensu. Zobaczcie, jak wielu surferów jest w oceanie. Tutaj mają naprawdę sprzyjające warunki do tego. Zdrówko. Nie ma to jak dobra kawa. Najbardziej popularne tutaj na Teneryfie są sklepy z żółtym słonikiem, gdzie możecie taniej zrobić zakupy, jeżeli chodzi o ubrania, buty, perfumy. W porównaniu z Holandią tej różnicy nie ma bardzo dużej. Nie wiem, jak jest z Polską, ale ceny Holandia a Teneryfa są bardzo zbliżone, więc my nie widzimy tego przestrzału takiego, że tutaj kupimy coś dużo taniej, ale może w porównaniu z Polską jest inaczej. Obok tego sklepu tutaj ze słonikiem znajduje się lokal, w którym postanowiliśmy się zatrzymać na chwilę i napić się lane piwko. A z niego mamy idealny widok na ocean i na wielu surferów. Od razu dostaliśmy nasze 2 lane piwka. Taki kufelek ma tutaj 0,4 pojemność. Nie są to półlitrowe jak u nas, tylko 0,4. Za 2 piwa w tym lokalu tutaj za mną zapłaciliśmy 9,40, więc jest to dość wysoka cena jak na lane piwo. Także tutaj musicie uważać, jeżeli będziecie odwiedzać lokale, bo możecie za piwo zapłacić 1,50 €, 2 € lub tak jak my, ponad 4 € za jeden kufelek. Także warto na to zwrócić uwagę wcześniej. Tutaj idąc do góry, tędy tą ulicą dojdziecie do najbardziej takiej strefy imprezowej, tak bym to określiła, gdzie przez całą noc coś się dzieje i jeżeli szukacie dyskoteki, baru, jakiegoś klubu, to z pewnością znajdziecie go tam wyżej w tamtej części. A tutaj tak dla porównania, bardzo proszę, lane piwo duże 2 €. Można kupić je zdecydowanie taniej, ponieważ naprawdę lane piwo jest tutaj tanie, a lokal, w którym my byliśmy, no ta cena była zdecydowanie wygórowana. Kolejny punkt na naszej trasie, Playa Honda. Malutka plaża, ale ma leżaczki, które można wynająć. I jest tutaj cena 3 € za leżak. Nie wiem, poczekajcie, bo ja nie widzę z daleka. Parasolka 3 €, a cały zestaw dla 2 osób 9 €. 2 leżaczki i parasolka. Taki zestaw 9 € tutaj kosztuje. Plaża jest malutka, z kamieniami, więc warto mieć tutaj buty do pływania. Zdecydowanie. Jeśli chodzi stricte o same plaże, no to w Los Cristianos są to plaże bardziej piaszczyste. Ten piasek jest drobniutki, taki czysty, biały nawet można powiedzieć. Więc tam na pewno nie będziecie potrzebowali butów do pływania, tak jak tutaj. No tutaj głównie są kamienie, więc zdecydowanie te buty będą tu potrzebne. No i tam możecie rozłożyć się na kocykach, na swoich ręcznikach plażowych i będziecie mimo to czuć się komfortowo. A tutaj jednak, jeżeli nie ma się swojego leżaka lub wynajętego leżaka tutaj wypożyczonego, no to na kamieniach tak troszeczkę może być niekomfortowo, niewygodnie.
więc też warto o tym pamiętać. Taki zwykły ręcznik plażowy możecie tutaj kupić za 6 euro, 2 kosztują 10. Oczywiście w każdym punkcie biżuteria, ubrania, pamiątki, torebki, sukienki. Co ktoś potrzebuje, to wszystko tutaj znajdzie. Tutaj akurat są drogie magnesy, bo są po 2,50 za sztukę, my płaciliśmy po euro, więc znacznie taniej. Zarówno w Los Cristianos, czy tutaj Los Americas, czy Costa Adeje, bez różnicy, w której części będziecie. W każdej jest mnóstwo panów, którzy sprzedają torebki, okulary, ręczniki, koce, plus do tego kobiet, które chcą zrobić Wam warkoczyki. Więc niezależnie od tego, w której części jesteście, to jest tego mnóstwo. Ale osobiście zauważyliśmy, że najwięcej ich było w Los Cristianos. Już wcześniej Wam o tym wspominaliśmy, że jest tutaj wielu bezdomnych i teraz możecie tutaj zobaczyć właśnie pod mostem. Jedna osoba śpi sobie na materacu. Więc naprawdę zdecydowanie w wielu miejscach jesteście w stanie ich tutaj spotkać. Nawet w takich turystycznych, że tu jest plaża pełna ludzi. Z drugiej strony macie tutaj lokale jeden na drugim. Restauracja obok restauracji. A pod mostem, którym właśnie przechodzimy, pod nim ktoś sobie teraz śpi. Nie wszystko jest tak pięknie tutaj, jak wygląda na zdjęciach. Centrum miasteczka, kolejny most, a tutaj taki syf, pełno śmieci, butelek, papierków. No tragicznie to wygląda, ale no, tego nie zobaczycie na zdjęciach z katalogów, z hoteli, takich rzeczy. To możecie zobaczyć tylko tutaj na własne oczy. Wystarczy zerknąć pod most i jest tutaj jeden wielki syf. Teraz jest tutaj pusto, nie ma prawie w ogóle osób, ale nocą tutaj dzieje się bardzo dużo, są tutaj tłumy, każdy z tych lokali żyje i naprawdę jest tutaj jedna wielka impreza na tej ulicy, ale tak jak już mówiliśmy, to dzieje się nocą, więc tylko i wyłącznie wtedy. Na razie jest tutaj cisza, spokój, ale w nocy to miejsce zmienia się w zupełnie inne. Lokalizacja tutaj jest to Playa Troya, na wprost oczywiście Hotel Troya, jeden tutaj z bardziej popularnych, a obok niego Hotel Gala.
No i tradycyjnie, jak zawsze i wszędzie, sklepy ze słonikiem. Znajdziecie tutaj nie tylko leżaki do wynajęcia, ale także na przykład rowerki do opływania po wodzie. Można je tutaj wynająć tak samo. Także też taka spoko alternatywa na inne spędzenie dnia, nie tylko plażowanie i opalanie się. W tym barze tutaj możecie wyjechać na górę, na dach i tam są stoliki, tam jest bar, tam możecie się napić drinka. Mieliśmy okazję w jeden wieczór tam spędzić czas. Bardzo ciekawe miejsce. Drinki tak w cenie 12-14 euro, w zależności od tego jaki, ale widoczki piękne. Cały czas idziemy wzdłuż promenady i teraz mamy Playa El Bobo. Bardzo malutka, ale klimatyczna. Tutaj oczywiście też kamienie, także też warto mieć tutaj buty. Chociaż z tamtej strony jest troszkę taka bardziej piaszczysta. Nasz dzisiejszy dzień polega na tym, że idziemy sobie wzdłuż promenady. Co jakiś czas zatrzymujemy się w restauracji, kiedy mamy ochotę coś zjeść lub napić się drinka. Więc spędzamy tak troszeczkę aktywnie, troszeczkę rekreacyjnie dzisiejszy dzień. I czasami też zatrzymujemy się na to, żeby skorzystać z kąpieli w oceanie. Więc polecamy w sumie takie rozwiązanie, jeżeli ktoś lubi troszeczkę poplażować, troszeczkę pospacerować. Także taki aktywny dzień i cały pełen
atrakcji i przyjemności. Także idziemy dalej. Teraz czeka nas mała wspinaczka po schodkach do góry i tam na górze będzie taki bardzo fajny bar, w którym już mieliśmy okazję jeść kolację i napić się tam drinka wcześniej. Teraz też się właśnie tam wybieramy, ponieważ naprawdę byliśmy zadowoleni z tego lokalu. Także tam się kierujemy. Na nasze szczęście udało nam się znaleźć stolik z rewelacyjnym widokiem na ocean. Był jeden wolny, ostatni, więc mieliśmy mega szczęście. Właśnie zamówiliśmy już sobie po drinku, do tego ja wzięłam sobie lody, ale zobaczcie, jakie mamy widoki z tego lokalu. Jest rewelacyjnie. Właśnie mogliście zobaczyć, jak przygotowywane są drinki na Waszych oczach, co jest do nich wlewane i w jakich proporcjach, więc naprawdę jest to bardzo fajne tutaj. Oprócz drinków ja zamówiłam sobie tutaj 3 gałki lodów. Wyglądają w ten sposób. Jest tutaj tak, smak KitKat, After Eight, czyli miętowe z kawałkami czekolady i Lion. Do tego taki mały rożek z bitą śmietaną jako dekoracja. Oczywiście tą część dostanie Bartek, ponieważ ja nie lubię bitej śmietany, ja jestem fanką tylko tutaj lodów. Ale wyglądają naprawdę nieziemsko. Spędziliśmy troszeczkę czasu tutaj w restauracji Essenza. Jest to nasz ulubiony bar tutaj, naprawdę mają rewelacyjne drinki, bardzo dobre jedzenie i my za całe nasze dzisiejsze zamówienie tam zapłaciliśmy 45 €, ale było to kilka drinków plus do tego lody, więc naprawdę uzbierało nam się tutaj troszeczkę. Drinki są z reguły w cenie 9, 10, 12 € w zależności od tego jaki. A my teraz po takiej krótkiej przerwie, tutaj relaksie w tym barze, idziemy dalej. Podczas naszego długiego spacerku dzisiaj dotarliśmy już do
portu w Costa Adeje, więc naprawdę już niedaleka odległość nas dzieli od naszego hotelu. Mamy za sobą bardzo długi spacer z wieloma przerwami, ale idziemy cały czas dalej wzdłuż brzegu tutaj i naprawdę ta promenada jest bardzo długa i można tutaj sobie spacerować i zatrzymać się tak jak my po kolei w różnych barach, właśnie lokalach albo na plaży, żeby odpocząć i później można iść dalej, także naprawdę fajnie można spędzić dzień. Dotarliśmy do plaży La Pinta i jak sami widzicie, mimo tego, że jest godzina 19 wieczorem, tutaj jest bardzo dużo ludzi i wszyscy dobrze się bawią. Każdy się tutaj opala, korzysta z pięknej pogody, ze słońca. Nieważne jaka jest godzina, wszyscy tutaj korzystają z pogody póki mogą. Za nami szybka kąpiel w oceanie na plaży La Pinta i teraz się ogarniamy i ruszamy dalej na spacer w stronę naszego hotelu. Aktualnie przechodzimy obok klubu Kaluna i jest to klub, w którym można sobie zarezerwować wejściówkę i tam jest basen i jest on czynny przez cały dzień, ten klub, naprawdę z niego są mega widoki i tam jest cały czas impreza, tam jest DJ, także bardzo fajne miejsce, jeżeli ktoś chciałby spędzić w taki sposób bardziej imprezowy czas. Podczas pobytu w tym klubie mamy dostęp oczywiście do basenu, do baru cały czas. Przez ich stronę internetową można sobie zarezerwować tam wejście. Jest i kolejna plaża, kolejne bary i kolejne leżaki do wynajęcia. Więc jak sami widzicie, jest tego mnóstwo. Tutaj na każdej plaży jest możliwość, żeby z takich rzeczy skorzystać. Kwestia tylko wyboru, w której części chcielibyście być i czy wolicie plażę bardziej z kamyczkami, czy piaszczystą. To już są kwestie indywidualne.
Podczas spaceru tutaj postanowiliśmy zatrzymać się na leżaczkach, żeby troszeczkę odpocząć i też wykąpać się tutaj po prostu w oceanie. Pytaliśmy w najbliższej restauracji, do kogo one należą, no to tutaj nam kelner powiedział, że jest to publiczna część, więc nie będziemy za nie płacić, mimo tego, że mają one tutaj swoje numerki. Jest już też późno, więc pewnie też z tego faktu mogą one być darmowe. To właśnie przy tej plaży nadszedł czas na po pierwsze kąpiel, którą już zaliczyliśmy w oceanie kolejną i także kolejną przerwę w barze. Tym razem zatrzymaliśmy się w Beach Clubie, w tym za nami. Tutaj są właśnie takie krzesełka przy plaży, także fajnie z widoczkiem i zamówimy sobie tutaj wodę i po drinku. Także tak, woda kosztuje tutaj 0,75 ml 3,95. Typowe drinki tutaj z ginu to jest koszt około 9, 11, 12 euro, w zależności od tego, co wybierzemy. Jak sami mogliście zobaczyć, tutaj również były drinki robione przy stoliku. Za gin z tonikiem, martini, do tego wodę zapłaciliśmy 18,45. Kochani, za nami fantastyczny zachód słońca spędzony tutaj w lokalu przy plaży. A teraz ruszamy dalej. Czeka nas jeszcze jakieś 1,5 kilometra takiego spacerku do hotelu, więc jeszcze będziecie mogli zobaczyć miejsca, w których się zatrzymamy, bo na pewno pójdziemy teraz coś zjeść. Jest już wieczór, już jest po zachodzie słońca, więc teraz tą część Costa Adeje, którą zobaczycie, to już nie będzie spacer w ciągu dnia, tylko już taki bardziej wieczorny, więc będzie to wyglądało zupełnie inaczej, ale mimo wszystko i tak robi ogromne wrażenie i jest to piękne miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas tutaj pobytu na Teneryfie. Po zachodzie słońca teraz postanowiliśmy pójść coś zjeść i wybieramy się do restauracji Luma. Tutaj możecie zobaczyć jej nazwę. I teraz idziemy do środeczka i zobaczymy, co możemy tutaj dostać. Tu jest całe menu. Angielski jest tutaj. Mamy oczywiście chlebek czosnkowy, sałatki, zupy. Pizza jest tutaj. Jest paella i są hamburgery. Także myślę, że coś tutaj wybierzemy. Idziemy. W lokalu, który wybraliśmy na naszą kolację, mamy tutaj do wyboru kilka paeli. Są one dla jednej lub dla 2 osób. Dodatkowo mamy tutaj właśnie makarony, hamburgery, zestawy owoców morza, grillowane, do tego pizza. Także wybór jest bardzo duży. To jest takie podstawowe tutaj menu dodatkowe, plus jeszcze do tego cała karta. Dostaliśmy nasze zamówienie. Bartek tutaj dostał swojego hamburgera, a ja mam swoją paellę z chorizo i kurczakiem. Tak to wygląda.
Naprawdę mega. Właśnie mogliście zobaczyć kolację, jaką zjedliśmy dzisiaj tutaj w restauracji Luma. Zapłaciliśmy za nią 58,70 €. Teraz my ruszamy dalej w miasto, ale nasz wieczór to już nasza słodka tajemnica, więc już wyłączamy kamerę, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!